Witaj w drugiej lekcji kursu poświęconego narzędziu Lean Canvas. Jak mówiłam w poprzednim wideo, przyjrzymy się teraz pierwszemu polu Canvy. Znajdziesz je w lewym górnym rogu. Dotyczy ono problemu lub potrzeby, którą ma Twój potencjalny klient. Zgodnie z metodyką Lean Startup, to on lub potrzeba klienta są punktem wyjścia do budowania biznesu opartego o realną wartość. Na tym etapie nie myśl jeszcze o produkcie lub usłudze, którą chcesz mu zaproponować. Skup się na tym, jaki cel chce osiągnąć Twój klient i co przeszkadza mu na tym etapie w jego realizacji. Zacznij od burzy mózgów. Na karteczkach samoprzylepnych wypisz wszystkie problemy, z którymi mierzy się Twój potencjalny klient. Im więcej ich wskażesz, tym lepiej. Każdy problem zapisz na osobnej karteczce. Staraj się doprecyzować je najbardziej, jak to jest możliwe. To ważne, bo im więcej szczegółów znajdzie się na Twojej kanwie, tym bardziej będzie ona przydatna przy weryfikacji postawionych przez Ciebie hipotez biznesowych. W następnym kroku wybierz 3 problemy najbardziej palące dla Twojego potencjalnego klienta i uporządkuj je od tego, który wydaje Ci się najistotniejszy. W dolnej części tego pola wskaż natomiast, jak rozwiązuje ten problem obecnie, kiedy Twój produkt lub usługa nie jest jeszcze dostępna na rynku. Ten element pokaże Ci, jak dobrze znasz swoją konkurencję, tę pośrednią i bezpośrednią. Także w tym miejscu staraj się spojrzeć na inne rozwiązanie oczami swojego potencjalnego klienta. Pomyśl, jak spędza czas, jakie cele chce osiągnąć. Dzięki temu może okazać się, że Twoją konkurencją wcale nie jest inne dostępne na rynku rozwiązania, ale na przykład kartka papieru lub niechęć do korzystania z jakiegokolwiek dedykowanego produktu. Klient, zamiast wystawiać faktury dla swojej firmy w przygotowanym do tego oprogramowaniu, wybierze zwykły arkusz kalkulacyjny lub, wyłączając Netflixa, wcale nie przeniesie się na konkurencyjny portal z treściami wideo, ale pójdzie spać. I tak, wypełniając kanwę dla Edward AI, starałabym się zawęzić i doprecyzować obszar, jakim jest niska efektywność rosnącego zespołu sprzedażowego. Być może problem leży w kulejącej dystrybucji leadów sprzedażowych lub na przykład braku czasu osób odpowiedzialnych za sprzedaż na bieżące aktualizowanie danych o klientach w firmowym systemie CRM. Albo wyobraźmy sobie, że chcemy znaleźć konkretny audiobook. Są one jednak zamieszczone w wielu różnych księgarniach internetowych, które w swojej ofercie mają oczywiście audiobooki, ale także e-booki, książki i inne produkty. Więc aby odszukać ten, który Cię interesuje, musisz przejść przez nie wszystkie. Dodatkowo, w każdej z nich wybór jest naprawdę niewielki. Alternatywą są też duże zagraniczne serwisy z książkami w wersji audio, ale ich oferta literatury polskiej lub w języku polskim jest bardzo mała. Z takimi właśnie problemami mogą mierzyć się potencjalni klienci audioteki. Natomiast pacjenci, którzy korzystają ze znanego lekarza i chcą umówić się na wizytę z lekarzem specjalistą, mogą mieć następujące problemy. Po pierwsze, nie wiedzą, czy lekarz, do którego chcą się zapisać, jest uznawany za dobrego fachowca. A po drugie, nie wszyscy lekarze udostępniają swoje terminarze i umożliwiają umawianie wizyt online. Patrząc z innej perspektywy, lekarze niekoniecznie mają wystarczająco dużo czasu, aby pomiędzy badaniami odbierać telefony z zapisami. Jednocześnie wiedzą, że widoczność w internecie oraz możliwość umawiania wizyt online staje się coraz bardziej istotna nie tylko dla dotychczasowych, ale także nowych pacjentów. Jak widać, każdy z tych biznesów skupił się na zupełnie innych klientach i na zupełnie innych problemach, tworząc rozwiązania, które dotyczą odmiennych aspektów życia i, jak mogłoby się wydawać, bardzo niszowych obszarów. Jak jest w przypadku Twoich klientów? Jeśli już udało Ci się wypełnić to pole kanwy, pamiętaj, że zdefiniowane przez Ciebie problemy lub potrzeby Twoich klientów na tym etapie są właściwie założeniem, hipotezą, którą należałoby zweryfikować, żeby przekonać się, czy faktycznie jest tak, jak myślisz. Jak to zrobić? Porozmawiaj z nimi. Możesz to zrobić osobiście, umawiając się na spotkanie lub telefon. Jeśli wybierzesz tę opcję, pozwól klientom opowiedzieć o swoim problemie tak szeroko, jak to możliwe. Dzięki temu lepiej zrozumiesz kontekst wyzwań, z jakimi się mierzą. Przygotuj też listę pytań pomocniczych oraz obszarów tematycznych, które chcesz poruszyć w rozmowie z nimi. Dzięki temu nic Ci nie umknie i zyskasz informacje na konkretne tematy od więcej niż jednej osoby. Jeśli chcesz sprawdzić swoją hipotezę na większej grupie klientów i zrobić to online, możesz przygotować ankietę z pytaniami. Listę przydatnych do tego narzędzi również znajdziesz w tym module. Kiedy już skończysz weryfikację swoich założeń z klientami, pamiętaj, żeby zaktualizować kanwę o nowe, sprawdzone informacje, a ten element będziemy mogli uznać za gotowy. Tyle o problemie. W kolejnym module skupimy się na tym, kim właściwie są Twoi potencjalni klienci i ilu właściwie może ich być. Do zobaczenia!